Ci ludzi na dole, na tą wieś wiedzą o twoje działania? Tak, wiedzą co robię i na początku było dla nich to szokiem. Na przykład babcie, które tutaj nie chodziły od 20 lat, przyszły tutaj pierwszy raz od 20 lat. Niby mają pół kilometra, ale nie mieli potrzeby iść, bo już tutaj się nic nie robi. I to był szok. Co to jest? Czy to jest statek kosmiczny? Co to jest ta kopuła? Po co to jest? Tu przyjeżdżali ludzie, którzy medytowali i na przykład najpierw była historia, że może to jest sekta. Później zobaczyli, że ja tu chcę coś z tą ziemią robić, to że może ja tu będę siał konopie. Bo wiesz, bo są ludzie... No, bo masz dreadach. Na przykład. No, ludzie wymyślają różne historie. Tutaj raz było 55 ludzi, wiesz? I tańczyliśmy. I ja zobaczyłem, że sąsiedzi byli tym przestraszeni. Przyszedł jakiś młody człowiek, nagle 50 ludzi, 40 lat, tu nic nie było. I wiesz, to ich przestraszyło, nie? Więc ja zrozumiałem, że ja trochę może jestem za szybki. I minął rok i dopiero teraz, jak dzierżawię tą ziemię, opowiedziałem, co chcę robić, to te drzwi się otwierają. I ludzie zaczynają rozumieć, że okej, że to nie każdy, kto jest obcy, to jest zły albo coś robi nie wiadomo co, nie? Najbardziej boimy się nieznanego. Ja urodziłem się w Kujawskim, ale dojrzewałem na Warmii i Mazurach, nad jeziorami. Ja powiedziałem moim rodzicom, wiesz, że słuchajcie, ja siedzę w lesie coraz więcej i ja zaczynam coraz inaczej widzieć ten świat, inaczej widzieć tą kulturę. I takie konwenanse, te gry międzyludzkie, które są, teatr życia, zaczynam trochę inaczej postrzegać i może się okazać, że ja zacznę być dziwny, że ja zacznę być po prostu dziki. Gdybym ja robił szalone rzeczy, to może dla nich byłoby to dziwne, ale jak oni widzą, że to, co robię, przynosi korzyść, pomagam przy tym innym i ja jestem szczęśliwy, więc jest okej, wspierają mnie. Poszedłem trochę inną ścieżką, żeby zrozumieć, że jest coś więcej niż pieniądze. Jest coś więcej niż wyniki, rezultaty i zwycięstwa. Jest bliskość, jest intymność, jest, wiesz, współzależność, współodczuwanie, empatia. To są takie przestrzenie, których nie da się kupić, a one nas najgłębiej karmią w życiu. Chcę pokazać, że harnaś wrócił. To znaczy, że ci ludzie, którzy kiedyś byli w jaskiniach, którzy kiedyś byli głęboko w lasach, to oni byli też dla społeczności. Ja nazywam się Dawid Okoński. Jesteśmy w Beskidzie Żywieckim, na Żywiecczyźnie i idziemy teraz drogą szutrową, dlatego, że wybrałem żyć w odosobnieniu. Wybrałem żyć w miejscu, w którym nie mam sąsiadów, a przyjeżdżam tutaj z taką piękną wizją i marzeniem, żeby właśnie to sąsiedztwo w regionie zbudować. Dlatego może potrzebuję takiej odosobnionej pozycji, żeby spojrzeć na to wszystko z boku i mieć dużo przestrzeni do trzeźwego widzenia. Własnej perspektywy. A ile masz lat? Ja mam w tej chwili 29 lat i pragnienie, żeby zamieszkać w naturze jest ze mną od 7 lat, ale zajęło mi 4 lata, żeby jeździć po społecznościach różnych w Polsce i zrozumieć, gdzie jest najlepszy teren, gdzie jest najbardziej żyzny teren do stworzenia tego, co chcę zrobić w następnych latach. Okay. A to, co robię teraz tam, w odosobnieniu, ten projekt jest dopiero takim laboratorium. Jest takim pierwszym wstępnym dla mnie sprawdzianem, żebym ja się sprawdził jako rolnik, jako człowiek, który sam tworzy samowystarczalne warunki poprzez własny prąd, własną wodę i własne jedzenie. Bo dopiero jak ja to urzeczywistnię, to będę mógł stanąć do większego mentorskiego projektu wioski i osady w okolicy. Aha. Rozumiesz? Widzisz sobie jako jakiś pionierem. Tak, bo ja mieszkałem w Sudetach, gdzie są mocno zintegrowane wspólnoty, ale one były inicjowane 20-30 lat temu. Okay. Tam zasady są już mocno ugruntowane, historie partnerskie różne, rozumiesz? A to, co chce się wydarzyć przez następne 10 lat, jest zupełnie świeże, jest zupełnie nowe i wychodzi z innego poziomu świadomości, którą noszą młodzi ludzie i mają własną perspektywę. Każda historia ma swój początek, rozwinięcie, kulminację, punkty kryzysowe. To jest archetypowa podróż, tak? Każdy cykl jest powtarzalny i jak spojrzysz na to, że gdziekolwiek jesteś na ziemi, to kontynuujesz pewną historię.
A tutaj, w tym regionie jest dużo przestrzeni, dużo społeczności się tu już domknęło wiele, wiele lat temu, więc to jest piękny moment, że tak wielu ludzi chce tu zamieszkać i mamy szansę stworzyć coś na wartościach i zasadach, które są świeże. Czerpiąc z prawzorców i wiesz, z tradycji, ale do obecnej sytuacji, w której jesteśmy na planecie, trzeba nowych rozwiązań i nowych metod, bo widzimy, jak bardzo nie działają te, które były stosowane do tej pory. Wszystkie tereny rolne w Polsce zostały mocno nadużyte. I jest tak naprawdę mało miejsc, gdzie jest czysta woda, gdzie możesz po prostu pić z ziemi bezpośrednio. A ja żyłem, wiesz, 1,5 roku w kamperze. Ja żyłem 1,5 roku dziko w lesie. I ja mieszkałem nad strumieniem, paliłem ogień, jadłem z ognia żywego. I dla mnie ta podróż, dlaczego może ona jest taka niekonwencjonalna? Ja po prostu potrzebowałem się głęboko zanurzyć w naturze. I na początku jeździłem do natury na tydzień, później na 2 tygodnie, później na miesiąc i w końcu stwierdziłem, że to nie ma sensu. Tylko sprzedałem mieszkanie, kupiłem kampera i zamieszkałem w lesie. Także to, co tutaj widzisz, to nie jest moje wychodzenie z miasta do wsi, tylko to jest moje wychodzenie z lasu do myślenia o tym, jak się osiedlać w ogóle w naturze. No i jestem tutaj tak naprawdę rok, bo wbiłem łopatę w ziemię pierwszy raz dokładnie w tej samej porze rok temu. Ja jestem właścicielem 2 ziemi, które stanowią łącznie 0,5 hektara. 0,5 hektara też dzierżawię od sąsiadów, więc mam do dyspozycji łącznie około hektara ziemi do tworzenia. I myślę, że to jest bardzo dobra podstawa. Myślę, że ważne jest to, że ja na początku w ogóle szukałem ziemi przez agentów i zorientowałem się, że ja wychodzę z takiego pudełka w głowie, że ziemia to jest jakaś granica geodezyjna. I jak ja zacząłem odwiedzać tę ziemię, to czułem się jak taka samotna wyspa. I to, co widzę, że teraz wielu ludzi myśli, jak ma własne mieszkania, swoje samochody, to jest takie mocne, indywidualne myślenie. Mi zajęło rok, żeby jeździć po ziemiach i się zorientować, że mi w ogóle nie o to chodzi. Ja zacząłem wchodzić do jaskiń, kąpać się nad potokami. Ja zrozumiałem, że ziemia, droga do ziemi to jest zupełnie coś innego. I dopiero po roku zacząłem pukać do domów, poznawać ludzi, wchodzić na szczyty gór i asymilować się w ogóle z całym regionem. Dopiero wtedy najciekawsze ziemie mi się pokazywały. Miałem takie różne, wiesz, ciekawe historie po drodze, jak ja zacząłem iść za moją intuicją, a nie szukać kawałka ziemi. Ta ziemia i moja decyzja na tą ziemię jest wynikiem podróży po całych polskich górach. Widzisz to wszystko? Tego tutaj nie było. Tu była goła góra, gdzie były wszędzie ziemniaki. I tutaj cała wioska 40 lat temu uprawiała ziemię i własne jedzenie. Dlaczego ja tutaj też jestem? Odkąd przyszły supermarkety, jedzenia, które masz pod nosem, różnych ofert pracy, ludzie zostawili własne ziemię i własną uprawę. Ale ważne jest, co się działo wokół uprawy. Bo wokół uprawy działy się spotkania, relacje, dzieciaki, palone ogniska z tymi ziemniakami, więc tutaj było dużo interakcji społecznych. I teraz jak ja pytam ludzi, czy oni są tak w kontakcie ze sobą, oni mówią, że nie, że wszyscy siedzą w domu. Jedzenie mają w marketach. I ludzie przestali się ze sobą spotykać tak dużo. Kiedyś oni spędzali całe dnie na dworze. Dużo pracowali fizycznie, wdychali w ogóle zapach ziemi. I ja tutaj przyszedłem i chcę na nowo, żeby ta ziemia rodziła dobre jedzenie. I chcę pokazywać takim ludziom młodym jak ja i w ogóle, żeby tego nie zostawiać. Że to jest ważna część naszego człowieczeństwa. I tutaj ja poczułem, że męska i żeńska jakość są najbardziej zintegrowane. I tu najmniej krwi zostało przelane, wiesz? W górach. Tak, bo w Sudetach krwi zostało przelane ogrom. I ludzie do teraz, niby minęło tyle lat po wojnie, ale dalej odtwarza się, wiesz, traumę. Ja też mam wykształcenie terapeutyczne, więc dla mnie bardzo jest ważne, jaka jest pamięć ziemi, jaka jest pamięć danego regionu. Żywiecczyzna jest mocno osadzona w rodzinie, w zorientowaniu na dzieci, na rośliny. To jest bardzo taki pierwotny, rdzenny teren Polski. Na przestrzeni ostatnich 200 lat na całej planecie dzieje się przemoc tragiczna, tak? Ale tutaj, jak ja pytam babcie z wioski, to one mówiły, że tu wojny nie było. I jak człowiek mówi, że tu wojny nie było, na przykład była już godzinę stąd, tak? Ale kilka generacji w dół nie pamięta przemocy, nie pamięta gwałtu. I to sprawia, że na przykład ci młodzi ludzie są sprawczy,
nie są poturbowani, są odważni, rozumiesz? W tej okolicy Tak. młodzi ludzie są inni niż innych. Tak, ale to nie jest taka różnica, rozumiesz? To są subtelne różnice, które ja dostrzegam, bo pracuję z ludźmi w grupach transformacyjnie już od 7 lat. Okej, więc to miejsce ma inną energię. Tak. Myślę, że dla mnie bardzo ważnym wsparciem było to, że ja otrzymałem od mojego taty mieszkanie. I wiesz, ja to mieszkanie sprzedałem, zainwestowałem w ziemię nad morzem. Tam pomnożyłem środki i zacząłem mieć tutaj. Więc sam fakt, że ja te rodowe pieniądze puściłem, pomnożyłem, to mi dało taki komfort, żeby do tego stanąć. Ja mogłem kupić tańszą ziemię, zrobić ten projekt inaczej, ale kupiłem 2 ziemie, pomyślałem rozwojowo, pomyślałem o tym, że chcę, żeby to było jedzenie, tu będzie tipi, możliwe, że zrobię też tutaj bawełniane namioty. Robię takie, wiesz, centrum spa, które z jednej strony jest o rolnictwie, z drugiej strony jest o regeneracji dla psychiki i ciała. Też myślę, że dobrze zarabiam, bo organizuję spotkania online, różnego rodzaju kursy i wspieram mentoringowo ludzi, wiesz? Wspieram w tym, żeby rozpoznali swoje zasoby emocjonalne, psychiczne i byli gotowi do wyzwań. Ja najpierw byłem artystą, ja miałem 2 lewe ręce, więc ja musiałem kupić wszystkie narzędzia i musiałem przejść mentalnie przez to, że jako, wiesz, taka wykształcona jednostka, że ja jestem sprawczy, że ja mogę zbudować swoją chatę. Więc po tym doświadczeniu, teraz w sierpniu, będę nad strumieniem budował z drewna i z gliny już swój dom. Dla mnie, powiem Ci, że Bo nie chcesz mieszkać. to jest moja pracownia. Okej. To jest pracownia, gdzie mogę się spotykać z ludźmi. Ale gdzie... śpisz tam. Teraz tak, zbudowałem antresolę, wszystko Ci pokażę. Okej. Jak chcesz zbudować dom, to musisz mieć jakiś punkt wyjścia, tak? Czym to będzie barakowóz, czy to będzie jurta. Ludzie czasami rzucają się na budowę z danych miejsc i muszą dojeżdżać, robią to z dystansu, męczą się w trakcie finansowo. Ja uważam, że nikt tak dobrze nie przekoordynuje budowy Twojego domu jak Ty sam. Więc fajnie, jakbyś był na miejscu, bo możesz pomagać i zaoszczędzić dziesiątki tysięcy złotych. Człowiek buduje dom i zajmuje to lata, zajmuje to ogrom pieniędzy i potem już mu się nie chce budować drugiego. A jak pomyślisz, że najpierw możesz postawić jurtę za kilkadziesiąt tysięcy złotych, zanurzyć się w tej naturze, zregenerować się, tak, psychicznie, złapać kontakt z nią, to ty zarobisz dużo więcej pieniędzy i drugi dom postawisz dużo piękniejszy. A może się okazać po drodze, że twój dom nie będzie kosztował 800 tysięcy, tylko na przykład 80 tysięcy, bo zrobisz go sam. A skąd kupiłeś taką pułę? Ja ją sprowadziłem ze wschodu, z Azji, bo w Polsce ona kosztuje 80 tysięcy, w Londynie kosztuje 60, a ja ją znalazłem za 35 ze wschodu. Więc ona płynęła tutaj 2 miesiące. Chodziło o to, że ja potrzebowałem obiekt, który mogę postawić w 1,5 miesiąca. Rozumiesz? Coś, co się robi tak, żeby móc już działać w ogrodzie. Aż słuchaj mi, no ja potrzebuję go mocniej, solidniej zamontować. Chodź, no weźmy drewno i chodźmy do środka. I nawet nic nie sprzątałem. Zobaczcie, jak jest naprawdę u mnie w domu. O, ale zapach drewno. Kopuła ma to do siebie. Wow. Futra. Wow. Co się dzieje tutaj? Zauważ, że kopuła ma to do siebie, że ona wzmacnia jakość dźwięku. Tak. Jest inna akustyka. Geometria sama w sobie zmienia charakter dźwięku, a dźwięk jest energią. Więc w kopule inaczej się żyje niż w kwadratowym pomieszczeniu. Wiesz, kiedyś specjalnie się sypało soli do rogów w domu i się miotełkami oczyszczało, bo ludzie wiedzieli, że energia potrzebuje krążyć i jak pomieszczenie jest kwadratowe, to trzeba je regularnie oczyszczać. Jurty i kopuły, energia płynie swobodnie. I dla niektórych to jest za dużo, bo jest za dużo energii. Ale ja tego nie odczułem. Ja się czuję super. Wow, ale jest mi gorąco już tutaj. Czy jest Tak. jakaś możliwość otwierania okna? Tak, tu mam okno, jest zamknięte, a tu mam specjalny wentylator, który będę teraz montował, wiesz? Ja mam tutaj, wiesz, studnię, więc woda, którą piję, jest wodą ze skały. Jak spróbujesz tej wody, to ona jest słodka. A niektórzy znajomi nawet mnie pytali, o, ty tam wrzucałeś jakąś tabletkę z magnezem? Mówię, nie, tam są naturalne minerały, tylko właśnie ja za tym tęskniłem, wiesz, jak żyłem w kamperze. Ja piłem tą wodę ze strumienia i ja już chciałem zamieszkać, gdzie mogę codziennie pić żywą wodę. Bo ona, wiesz, ona uzdrawia. No tu co, mamy, wiecie, kuchnię, trochę
trochę budowlanka, jest cebula. Powolutku się zadamawiam, tak? Został zrobiony blat, została zrobiona antresola. To są materiały odpadowe z tartaku. Też jak pojedziesz normalnie do tartaku i będziesz chciał kupić taką belkę, ona będzie kosztowała dużo. A jak pojedziesz do tartaku i zapytasz o odpady, to możesz zobaczyć, że zawsze na zapleczu każdego tartaku jest różnego rodzaju takie drewno niedokładne. No to ja kupiłem takie, kupiłem dechy, no jak się wycofamy, to możesz zobaczyć, że dzięki temu w dużej przestrzeni 80 metrów zaaranżowałem kuchnię, garderobę, łazienkę i schowek. A u góry jest sypialnia. Chciałem jeszcze mieć wannę u góry, ale... Czy ja mogę zobaczyć? Tak, no to jest po prostu łóżko. Mógłbyś spać tutaj na przykład. Mógłbym, spałem. Ja na początku, po roku mieszkania w lesie, ja nie wiedziałem, gdzie ja mam spać, wiesz? No, jest łóżko dla gościa, bo tutaj, zobacz, może normalnie usiąść 30 ludzi, 15 w rzędzie, tutaj może 45 ludzi usiąść i zobaczyć pewnego rodzaju widowisko. Na przykład chór, który występuje i śpiewa w tej akustyce. Bo tam jest wschód słońca. Tutaj wschodzi i przez cały dzień płynie i zachodzi tam. Więc jest ekspozycja taka na 80%, że jest cały czas słońce dla roślin. Dla mnie to było ważne. Ja nie lubię koncepcji stołów i krzeseł. Najbardziej zdrową pozycją człowieka jest ta pozycja. Okay. Kiedy jesteś na ziemi. Ludzie kiedyś rozmawiali w ten sposób. Jak jemy, to możemy jeść tak. I jakby siedzenie na ziemi, bycie w kontakcie z ziemią jest dla nas bardzo zdrowe. Otwiera nasze biodra, miednice, jest przepływ energii. Nie jesteśmy, wiesz, ta pozycja na krześle jest najbardziej niezdrową. Nawet robili badania, słuchaj, że najbardziej zabijają nas krzesła. A powiedz mi, co to jest ten instrument? To jest bandura. No wiesz, instrumenty pozwalają nam się synchronizować ze sobą, nie? Zwłaszcza te pra-instrumenty, które są oparte o muzykoterapię, o pracę z częstotliwością. Wiesz co, tu jest taki mój kącik, bo jak widzisz, są tu moje włosy. Ja miałem długie włosy. Ja miałem długie włosy i ja je ściąłem całe. Byłem zmęczony tą budową, potrzebowałem się zresetować i miałem przez zimę krótkie włosy i mój przyjaciel dobry zaczął mi skręcać dredy. Okay. Ja po prostu czuję, że dredy są mocno połączone z kulturą rdzenną, z Afryką, z ziemią i tak poczułem, że chcę wszystkie swoje włosy z ciągu życia. Te ściąłem, jak miałem 22 lata. Okay. I chciałem, żeby one wszystkie do mnie wróciły, rozumiesz? Ale to takie moje. Co się dzieje tutaj? Palisz coś? Tutaj jak ja robiłem spotkania, to tutaj stawiałem takie duże świece i jak był jakiś na przykład ważna sprawa albo ważny temat, to rozpalałem świecę w takiej intencji, że jak ona się już spali, to my do tego czasu ten temat rozwiążemy. I to działa? No wiesz, no jak robisz coś, wiesz co to jest intencja? Moc intencji jest taka, że jak bardzo czegoś chcesz, to możesz się z tym połączyć, wysłać tą intencję szczerze i jeśli ty z tym myślisz codziennie, jesteś z tym, szukasz odpowiednich działań, no to jak ma się nie spełnić? Przecież to jest w twoich rękach. To nie jest tak, że to się ma stać magicznie, ale takie gesty jak zapalenie ognia, świecy, pozwala nam się na tym skupić. I widzimy, że ta świeca płonie, rozumiesz? Że dzień mija, ty jesteś w różnych zadaniach, ale pamiętasz o swojej intencji. No widzisz, tutaj mam jeszcze tą garderobę do skończenia, w łazience będzie prysznic, kibelek, umywalka. Bo gdzie jest toaleta teraz? Teraz jest toaleta kompostowa w lesie. Jest, wiesz, tam taka chatka, ale ja z niej nie korzystam. Ona jest dla gości. Ja jak żyłem w lesie, ja się przyzwyczaiłem do tego, że kopię sobie dołek na jakieś 10 centymetrów. Tam najlepiej mikroorganizmy się zajmują naszymi odchodami i przysypuję i wbijam patyk. Mogę korzystać też z toalety, ale wiem, że to jest najbardziej naturalne. No. To jest skan tego regionu w perspektywie dystansu 1,5 godziny samochodem. Tu są zaznaczeni wszyscy przyjaciele, którzy prowadzą własne miejsca, siedliska, warsztaty, których ja znam. Ale ich jest dużo więcej, bo jest duży kolektywny ruch teraz przeprowadzania się do natury. Tutaj jest 6 map, bo jeździliśmy z moją przyjaciółką po 6 miastach Polski i organizowaliśmy spotkania dla ludzi zorientowanych na naturę. Jest 6 10-metrowych map i łącznie 370 kontaktów takich kreatywnych ludzi. Aha, Tutaj są... ale skomplikowany. Tak, tutaj są konkretni ludzie z kompetencjami, z marzeniami, czego potrzebują, kogo zapraszają do współpracy. Więc ważne jest to, żeby budować połączenie między ludźmi z miasta, Tak. a ludźmi ze wsi. Więc docelowo jest potencjał, żeby stworzyć platformę na całą Polskę
gdzie ludzie mają ludzi do współpracy, ale nie takich opartych stricte biznesowo, tylko w oparciu na naturę i przyrodę. Rozumiesz? Myślę, że to jest bardzo po prostu ważny temat teraz. Zobacz, nasza ziemia płacze. Nasza ziemia jest zatruta, rzeki są brudne, ziemie mają coraz mniejszą ilość składników odżywczych, bo ziemię się nadużywa. Jest przemoc i jest taka presja od korporacji, żeby wyciągać z tej ziemi. Więc my możemy za 5-10 lat znaleźć się naprawdę w trudnej sytuacji jako cywilizacja. Jaki ja świat zostawię dla moich dzieci, tak? W jakim świecie oni będą żyli? Chcesz mieć dzieci? Oczywiście. Ja chcę być tatą. Masz dziewczynę, czy... Wiesz co, no jestem singlem od 1,5 roku, chodziłem na randki i poznaję teraz kogoś. Jest to bardzo ciekawy proces, ale ja czuję, że dobrze jest poznawać się powoli, bo ja teraz przygotowuję miejsce, tak? Zobacz, ja jeszcze kibelek potrzebuję zrobić, przygotować ciepłe miejsce na zimę. To będzie moment, żeby zaprosić kobietę. Już jesteśmy na drugiej mojej ziemi, którą ja kupiłem za 18 000 złotych. To ja chcę tutaj wyrównać troszeczkę ten teren i tu sobie zrobić taki intymny swój domek z widokiem, ale ważne jest dla mnie to, że mam 30 metrów stąd płynie woda. No teraz pokazujemy miejsce, które jest dla mnie takie intymne. Ja tutaj przez rok przychodziłem się kąpać, myć, czasami odreagować właśnie stres związany z budową, jak coś nie wychodziło, jak się gdzieś wydało więcej pieniędzy, to było miejsce, gdzie mogłem przyjść, zanurzyć się w lodowatej wodzie i wiesz, i cały ten stres schodził, bo się okazywało, że lęk, stres jest tylko iluzją. Tak, zimno mi to zawsze przypomina, że my się boimy tego zimna, że ona nas niby boli, ale jak weźmiemy kilka głębszych oddechów, nagle zaczyna płonąć ogień w brzuchu, rozluźniamy się i czujemy swoją, wiesz, swoją moc. Ja myślę, że natury wystarczy dla wszystkich, jeśli ludzie żyją w harmonii z naturą. Co się dzieje tutaj? Co się tu dzieje? Miejsce do rytuały? Wiesz, co to jest szała spotu? Jest taka słowiańska tradycja we wszystkich kulturach, że ludzie jak potrzebowali się oczyścić, to rozgrzewali bardzo gorącą saunę. Jak zrobisz taką konstrukcję z patyków, przykryjesz ją kocami, to możesz wygrzać kamienie w ognisku do bardzo dużej temperatury, aż będą czerwone. Okej. Możesz włożyć je do środka, przykryć kocami i wygrzać mocno ciało. Wygrzać. Mocniej niż sauna normalna z drewna. Możesz się cały przepalić, wygrzać, puścić toksyny. W dawnej tradycji było tak, że się brało brzozę i pokrzywę i na otwarte pory na skórze uderzało się pokrzywą. Taki człowiek po takiej słowiańskiej saunie wychodził oczyszczony, trzeźwy i uzdrowiony. Dla mnie dom to nie jest o zadzwonieniu do firmy budowlanej i wyłożeniu pieniędzy. Dla mnie dom to jest coś bardzo intymnego, osobistego, co warto stworzyć z przyjaciółmi. Tu zebrałem wszystkie śmieci, tutaj drewno. Ty widzisz mnie w fazie budowlanej, tak? Co się dzieje tutaj? No bo przez pierwsze pół roku ja nie miałem kuchni, tak? Była tylko kopuła. Więc ja nie miałem toalety, kuchni, więc myłem naczynia tutaj i do mnie przyjeżdżało dużo ludzi, którzy mi pomagali, bo samemu to zrobić to było niemożliwe. Więc ja karmiłem ludzi nad paleniskiem, gotowaliśmy wspólnie, żyliśmy wspólnie i wiesz, i tutaj było miejsce, gdzie myłem naczynia. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jestem młody. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że potrzebuję jeszcze doświadczyć swoje. I ja obserwuję ten region i ja teraz łączę ludzi. Poznaję ich ze sobą, żeby zbudować sieć. Sieć przyjaźni i wsparcia, tak? I dopiero z tej sieci można zdecydować, gdzie jest najlepszy punkt, który ma wspierać region w wymianie, w gospodarce, w barterze i wtedy stworzyć wioskę. Ja sam nie stworzę wioski, wiesz, do tego są potrzebni ludzie. Tu jest ogień centralny, tutaj się spotykaliśmy, tutaj mogliśmy śpiewać, mogliśmy tańczyć, mogliśmy grać na instrumentach, wiesz, mogliśmy się spotykać jako ludzie, też celebrując. To jest dla mnie bardzo ważne. Praca bez celebracji to jest praca, w której tylko mamy siłę, stres i napięcie, nie? I tak często się kojarzy ludziom praca, nie? W takiej dominacji, kontroli, wiesz, robieniu wyników, pieniądze. Powiedz mi, jaki był taki punkt wyjścia dla tej wielkiej zmiany dla ciebie?
Miałem doświadczenie bardzo takiego trudnego związku romantycznego, takiego toksycznego. Cierpiałem, byłem niestabilny psychicznie, miałem też stany depresyjne. Doświadczałem jeszcze, wiesz, w środowisku artystycznym, gdzie ludzie pili, palili jointy, była poliamoria. Dla mnie to była, wow, niefajne środowisko. I ja wtedy zacząłem po prostu, teatr właśnie otworzył mnie na to doświadczenie ciała, kontaktu ze sobą i ja wtedy zacząłem medytować. Ja miałem 21 lat, ja zachorowałem, zostawiłem mięso, zacząłem jeść tylko warzywa, zacząłem strukturyzować wodę, ożywiać ją, tak? Bo to jest różnica, jaka jest struktura wody, czy jest żywa, nie? I zacząłem jeść żywe jedzenie, tak? Które jest pełne życia, a nie jest przetworzone. I zacząłem tak dużo medytować, że kluczowym było dla mnie, że ja przez 1 miesiąc, jak miałem 24 lata, medytowałem 5 godzin dziennie i ja któregoś razu po prostu wyszedłem z ciała. Ze swoją świadomością. Zobaczyłem swoje ciało z boku, wyszedłem poza mieszkanie i zacząłem widzieć i percypować, że ja nie jestem tym ciałem. I to nie chodzi o to, czy to była moja wizja, czy nie. Chodzi o to, że ja po tym doświadczeniu, ja byłem 4 miesiące w błogości. Wiesz? Ja nie potrafiłem czuć smutku, nie potrafiłem czuć separacji, lęku. Po prostu te intensywne praktyki medytacyjne tak mi otworzyły serce, że ja od wtedy wiedziałem, że wow, jest coś więcej i że technologia serca i że człowiek jest potężny. I oczywiście potem to mi zniknęło, bo wszystko się zmienia i nic nie jest trwałe. I w ogóle próbowanie medytować, żeby mieć trwały stan spokoju jest bez sensu. W ogóle szukanie spokoju w życiu myślę, że też jest bez sensu. Nie po to tutaj jesteśmy, żeby być spokojni, tylko żeby ze sobą doświadczać i się rozwijać, nie? Ja mieszkałem w Warszawie, tak jak ty, przez pewien czas i ja zobaczyłem, że ja chodzę tylko po parkach, na boso. Że ja już w ogóle nie chcę chodzić po ulicach, że ja czułem, że mnie stresuje. Przez to, że ja zacząłem się odosobniać w naturze, to ja zacząłem więcej czuć. Zacząłem lepiej czuć siebie, zacząłem lepiej czuć emocje innych ludzi. Bez rozmowy z nimi potrafiłem czuć bardzo dużo. I życie w mieście przestało być możliwe dla mnie. Bo ja zrozumiałem, że bycie człowiekiem to jest coś więcej niż bycie tylko personą, bycie swoim zawodem. Rozumiesz, że bycie człowiekiem to jest bycie częścią ekosystemu. Tutaj dzierżawiona ziemia zaczyna się stąd i idzie tutaj. I wiesz co? Ja myślałem, żeby w tym roku puścić uprawę na całości, ale poczułem, że to jest za dużo jak na pierwszy raz. I taki mam pomysł docelowo, żeby zrobić jedzenie, w którym ja mogę się wymieniać z przyjaciółmi, a oni mogą tutaj na swoich kawałkach coś uprawiać i możemy to robić razem. Ale to ja zrobię w następnym roku. Pokażę ci ogród, który zacząłem teraz i co tam rośnie. Także dopiero jak ja zacząłem wolniej żyć, wiesz, jak ja przełączyłem sobie w głowie, że nie chodzi o to, żebym zarobił jak najwięcej, tylko ile ja mam rzeczywiście wolnego czasu, ile ja żyję z tych pieniędzy. Sam fakt, że człowiek może doświadczyć posiadania swojego miejsca, swojego prądu i swojej wody, to już go wyłącza z pewnego takiego obiegu presji tworzenia rachunków. A jeśli jeszcze ktoś zrobi sobie ogródek i żyłby w sąsiedztwie z ludźmi, którzy mają swoje ogródki, no to w którymś momencie się może okazać, że będziesz zarabiał pieniądze dlatego, że chcesz, a nie dlatego, że musisz. A powiedz mi, co się dzieje z tymi panelami, bo oni wyglądają trochę stare, nie? Nie, wiesz co, one są nowe, ale w transporcie pojawiły się pęknięcia, które w ogóle nie wpływają na ich działanie. Ja dzięki temu zestaw, który mógłbym zbudować za 25 000, zbudowałem za 8. Ja mam takich dużo trików, wiesz, które zrobiłem tutaj. Na przykład baterie są od wózków widłowych, mogę ci pokazać różne rzeczy, które sprawiają, że zrobiłem przepiękne, złożone siedlisko, ale finansowo ono nie jest wcale takie drogie. Jesteś zupełnie off-grid tutaj? Tak. Ja nie jestem człowiekiem, który chciałby mieć wszystkie światła pozapalane, cały czas używać prądu. Dla mnie nie ma problemu, nawet jak przyjdzie burza, jest czarno i nawet jeśli po 3 dniach czarnego nieba miałoby nie być prądu, dla mnie to nie jest problem. Jesteśmy na wysokości 550 metrów nad poziomem morza. Jak spojrzysz na strukturę gleby, to zauważysz, że ona ma około 20 centymetrów tak zwanego humusu. To jest całkiem nieźle, wiesz. Ziemia tam, gdzie jest słabo do uprawy, potrafi mieć nawet 5 cm, 2 cm, a tutaj glina się zaczyna mniej więcej od 20. Więc to jest całkiem dobry materiał. I tutaj ludzie, wiesz, uprawiali jedzenie. Ja chcę mieć zróżnicowany ogród. Chcę mieć liście, sałatę, kabaczek. Więc ja stwierdziłem, nauczyłem się w tym roku po tej budowie, żeby zacząć od małych rzeczy. Więc zacząłem od takiego ogrodu,
który pomógł mi stworzyć przyjaciel, który jest też doświadczony w permakulturze. I tu pod spodem są kartony, później belki z grzybami. Na te belki są żywe gałęzie z lasu, świeżo ścięte przez sąsiada. To jest wszystko obsypane ziemią. Zebrany jest z korzonków taka ciemny humus z lasu. I jeszcze mój sąsiad dał mi 4-letni koński obornik. Bardzo dobry. Nazywamy złotem tutaj, naszym Beskidu. Więc ja zrobiłem tak, że wewnątrz są liściaste, różne czosnek, cebula. Tutaj rosną kapusty, duże głowy będą, a po zewnątrz są posiane kabaczki, dynie i takie bardziej ogórkowate, nie? Tu wokół jest czarnuszka, są posiane kukurydze, fasolki, strączki i tu będzie taki ogrodowy chaos eksperymentalny. A dlaczego wybrałeś ten kształt? No właśnie, wiesz co, ja kocham w ogóle geometrię, która nie jest oparta na kąty. Ja uważam, że kąty są mocno związane z energią mentalną, z umysłem, a kąty obłe są związane z naszym ciałem. Więc ja tutaj jak jestem, to ja czuję się bardzo i w dostępie, ale też kojarzy mi się to z pierwotnymi symbolikami kobiety i mężczyzny. Ale też dla mnie ten mały ogródek jest trochę takim momentem, kiedy ja wychodzę z domu i ja idę do intymnego paleniska tam, gdzie mogę posiedzieć, gdzie jest takie moje sakrum, gdzie mogę, wiesz, pomodlić się, pooddychać i przypomnieć sobie, co jest dla mnie ważne. I jak ja tutaj pierwszy raz przyszedłem, pierwszy raz, tu przyjechała taka szamanka, wiesz, regionalna, która była inicjowana w szamanizmie syberyjskim. Ona mieszka niedaleko i mówi do mnie: Dawid, gdzie jest ogień? Gdzie jest palenisko? Ja mówię: dobra Iza, ja mam czas na to, mam czas. On mówi: Dawid, centralne miejsce. I ja tak sobie szedłem tu w naturze i tak mówię do tej ziemi, mówię: kochana ziemio, gdzie jest to miejsce, gdzie jest twoje serce? Bo wiesz, w tradycjach rdzennych ogień jest sercem miejsca, tak jak piec jest sercem domu. I ja tutaj przyszedłem i usiadłem na ziemi i ja poczułem, że tutaj to jest jak takie gniazdo. Tutaj jak lato jest, to porasta wokół owocami. I ja poczułem się taki zaopiekowany, taki nakarmiony i w pewnym momencie patrzę w trawę, a tam leżała taka stara, duża kość jelenia, wiesz? I później zobaczyłem, że tych kości w lesie jest bardzo dużo. Że tutaj zwierzęta umierają, że im się tutaj dobrze odchodzi. I skoro zobaczyłem, że jest takie zagęszczenie tych kości i to nie było tak, że wiesz, że jakiś wilk czy coś, bo tutaj rzadko są wilki, to zrozumiałem, że to jest takie miejsce, w którym naprawdę można się spotkać ze sobą. To tutaj przez pierwszy rok przeszło przez to siedlisko około 50 mężczyzn. Tą ławeczkę zrobił stolarz, tą ktoś przydźwigał belkę z lasu, tutaj ułożyli chłopaki, ja tu nic nie ruszałem. To wszystko, co tu powstało, jest wynikiem takich spontanicznych, wiesz, gestów mężczyzn, tak? I my się tu zaczęliśmy gromadzić, tutaj jak byliśmy, tam jedliśmy, tutaj, wiesz, musieliśmy być silni, a tutaj mogliśmy być słabi, tu mogliśmy być prawdziwi, tu mogliśmy mu powiedzieć o tym, co naprawdę jest. Więc jak spojrzysz na te kryształy, to są kamienie, które przeszły przez dziesiątki dłoni. Ja zawsze jak organizuję spotkanie, to idę do lasu i szukam kamienia, który ktoś może trzymać w ręce i tak jak jest w tradycji, ten, kto trzyma kamień, może się spokojnie wypowiadać, a wszyscy go będą słuchali. Tak długo, jak on potrzebuje. Więc te kamienie to są kamienie, które otrzymało bardzo dużo ludzi. Ogień ma takie właściwości, że on oczyszcza pole energetyczne człowieka, więc jak śpisz całą noc przy ogniu, to rano jesteś wyczyszczony z wszystkich historii, które się przylepiają do nas, naszych myśli, wiesz, projekcji, lęków. Tak, jest New Age teraz, jest dużo takiego, wiesz, neoszamanizmu, gdzie ludzie otwierają percepcję i czasami poprzez psychodeliki, jakieś różne ekstremalne doświadczenia, ale ja jestem krytycznie na to patrzę, wiesz, bo sam przez to przechodziłem, byłem na różnych festiwalach i ja uważam, że sporo się nadużywa samych siebie i swojej energii. A dla mnie najważniejsze jest, żeby się tą opiekować tą energią. Żeby tą energią się opiekować tak jak życiem, tak jak rośliną, tak jak dzieckiem. Wiesz, myśli się o duchowości, że to jest coś abstrakcyjnego, a tak naprawdę jak spojrzysz na wartości duchowe, jak spojrzysz na prawa duchowe różnych kultur, to to wszystko dotyczy etyki, dbania o siebie nawzajem i rozpoznania, że jesteśmy kimś więcej niż tylko tu i teraz, od urodzenia do śmierci. Że nasza droga jest dużo dłuższa jako gatunek.
I nie musimy o tym myśleć jako o innych wcieleniach. Po prostu za nami stoi tysiące przodków. I my kontynuujemy poprzez pamięć ciała ich doświadczenia. Które myśli są tak naprawdę nasze? Czy jest coś takiego jak osobiste myśli, nie? Jak mamy wspólną wymianę, wiesz, informacji? Na to się tak nie patrzy, bo często to radio w głowie jest tak aktywne, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie rozpoznać, które myśli są moje. Ja do tego zachęcam, żeby usiąść na pół godziny, nic nie mówić i przez pół godziny ciągle obserwować myśli. Może się okazać, że tam jest po prostu masa gadających informacji, które są, wiesz, zebranym chaosem z różnych miejsc. Flet! Jakiś flet! Ja nie jestem wykształconym muzykiem, jestem artystą, mam swoją wrażliwość, ale dla mnie instrumenty są przede wszystkim od kontaktowania się ze sobą. Jak tak pośpiewasz sobie z pół godziny, to jesteś w innym stanie świadomości. I bardzo szczęśliwy. Ja to kocham. Wow! Jak są ludzie razem, to jest taka magia, że można wejść na jedną falę alfa. Stan alfa w mózgu badany to jest, jako stan alfa. I wtedy my wszyscy jesteśmy w takim połączeniu, że my nie potrzebujemy mówić, żeby się komunikować. Tylko my się słyszymy. I to jest niesamowite. Zaczynamy tworzyć jedną wizję. Teatr był dla mnie początkiem, bo teatr źródeł, tak jak kiedyś był rozumiany teatr, to był teatr wioski. To były misteria, to były świętowanie, wiesz, to były wejście w trans. Aktor na scenie wchodził w trans, żeby jako medium przekazać coś w całej społeczności. To są źródła teatru. I jak ja tego doświadczyłem we Wrocławiu, w Instytucie Grotowskiego, gdzie aktor był w ekstazie, w transie i cała widownia mogła to poczuć, to ja zrozumiałem, że jest coś więcej niż to, co my myślimy, to, co my postrzegamy, że jest wejście w inny stan percepcji, który pozwala trans. Trans jest tym narzędziem, które było od tysięcy lat z ludźmi. I jak spojrzysz na afrykańskie wioski, to oni cały czas coś stukają. Tam cała wioska cały czas gra. Tam są bębny, dżembę, tak? Ja nie jestem zwolennikiem jakiejś filozofii. Dla mnie najważniejsze jest po prostu, żeby się kierować sercem i być otwartym na drugiego człowieka. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi robiąc niekonwencjonalne rzeczy tu w Polsce. Dawid, mega ciekawe było. Dzięki za zaproszenie dzisiaj. I powiedz ludziom, gdzie oni mogą znajdować więcej informacji o twoje działania. Regularnie publikuję filmy na Facebooku, znajdziesz mnie na Instagramie, na YouTubie pod hasłem Powrót do natury. Tam są non-profit, informacje, grupy, gdzie ludzie się sieciują, poznają, wchodzą razem we współpracę. Długo działałem jako łącznik i bardzo lubię robić filmy i dzielić się nimi. Powrót do natury to moja strona. Wow, dzięki Dawid i no ja jestem bardzo ciekawy jak to wszystko będzie rozwijał, więc jeżeli chcecie, żebym ja wrócił do Dawid, dajcie znać w komentarzu, bo ja jestem bardzo ciekawy co będzie się działo tutaj. Na razie, do zobaczenia. Pa!